Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Sebastian Konkol. Dzień dobry, wiceprezes do spraw technologii Sport Vision Technology i Gennady Semanyszyn, dyrektor produktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, porozmawiamy sobie o technologiach, technologii, którą opracowaliście, która ma szansę zrewolucjonizować sposób transmisji wydarzeń sportowych, ale nie tylko wydarzeń sportowych. Jeszcze tak trochę tajemniczo powiem, czy to jest technologia, która wprowadza nas na zupełnie inny poziom, zupełnie inny wymiar oglądania wydarzeń sportowych, tak, czy sztuk teatralnych? Tak, zdecydowanie. To jest rozwiązanie, które wprowadza zupełnie nowy poziom imersji. Trudny wyraz? Tak, takiego jakby wniknięcia w przekaz. To, co zaobserwowaliśmy w przypadku wydarzeń sportowych szczególnie, to jest powolne odejście widzów od klasycznie transmitowanych przekazów. No ze względu też, jakby to powiedzieć, na to, co oferuje w tym momencie na przykład e-sport. Tam nawet widzowie mają możliwość pełnego, jakby powiedzieć, uczestnictwa w wydarzeniu, jakim jest oglądanie rozgrywki prowadzonej przez innych graczy. Prawda? No, dzisiaj jest tak, że jak oglądamy mecz, no bo to wiadomo, mecze chyba najpopularniejsze są piłki nożnej, no to siadamy przed telewizorem, jeśli nie jesteśmy na żywo na stadionie, i patrzymy w telewizor i widzimy to, co realizator nam pokaże, prawda? Tak. Czy perspektywę z jednej strony, z drugiej, ogólną. Dokładnie. Znaczy, to jest fenomenalnie wykonana praca, bez dwóch zdań, ale też w tym momencie my trochę zmieniamy sposób komunikowania się i, jakby to powiedzieć, odbioru tego całego wydarzenia, jakim jest mecz. Tutaj Gennady może więcej powiedzieć na ten temat, na przykład usługi over the top, które w tym momencie szturmują w ogóle rynek, to są usługi innego doznawania sportu. No to jak to inne doznawanie sportu może wyglądać według waszego pomysłu? Ogólnie to biorąc pod uwagę na przykład widzów młodszych, tak, to mamy taką teraz sytuację, że około 60% widzów oglądają dziennie ponad 3 godziny tak naprawdę filmików, wideo dzięki tym usługom over the top. I które tak naprawdę pozwalają im w czasie rzeczywistym z dowolnej tak naprawdę z dowolnej perspektywy oglądać jakieś wydarzenie, tak? Tutaj też usługi over the top też pozwalają im zobaczyć, dostać powiedzmy jakieś takie powtórki, powiedzmy lekko, dostać same powtórki tak naprawdę z meczy, tak? Czyli tutaj tak naprawdę widz już nie musi siedzieć przez cały czas przed telewizorem. Sobie tak? to, co chce, tak? Tak? Dokładnie. W pewnym stopniu już jakby dostosowuje ten przekaz do swoich potrzeb. I też te nowe usługi, one są głównie nakierowane na użytkowników mobilnych. Czyli widzimy kogoś, kto na przykład w meczu ogląda sobie powtórki, szybko przegląda, co się w danym meczu działo. Prawda? Czyli nie jest 90 minut przed telewizorem. No dobrze, ale to wasze rozwiązanie, bo z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, z tego, co ja rozumiem, ono zupełnie zmieni perspektywę, bo ja będę mógł zrobić, co będę chciał w zasadzie w trakcie meczu, tak? Tak, to jest projekt, nad którym właśnie w tym momencie kończymy pracę. On pozwoli panu zmieniać perspektywę oglądania meczu. Na żywo w trakcie? Na żywo w trakcie. Co oznacza tylko tyle, że jeżeli będzie pan chciał na przykład obejrzeć sobie rozgrywkę z nad gracza, tak jak w klasycznej na przykład grze wideo, będzie pan mógł to zrobić. Jeżeli będzie pan chciał na przykład zobaczyć sobie tylko cały widok taktyczny, będzie pan mógł to zrobić. Jeżeli będzie pan chciał obejrzeć gola z 4 różnych ujęć z dowolnego kąta, będzie pan mógł to zrobić. Oddajemy de facto... Ja siedząc przed telewizorem, oglądając mecz na żywo, w zasadzie będę mógł tym meczem, spojrzeniem na ten mecz zarządzać tak jak w grze wideo? Zamieniamy troszeczkę widza w reżysera w tym momencie. Więc on ma możliwość oglądania sobie tej transmisji w sposób dla siebie najbardziej wygodny. No i to też generalnie jest kolejna cecha nowego pokolenia. Ludzie chcą koncentrować się na pewnych aspektach transmisji meczowych, tych, które ich najbardziej interesują. Ale to mówiąc wprost, czy ja
na przykład zakładając gogle wirtualne, bo to niekoniecznie będą musiały być potrzebne, ale zakładając je, będę mógł sobie wybrać dowolne miejsce na widowni, w którym chcę siedzieć? No, widowni. Może Nie pan tylko na siedzieć widowni. na polu gry. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Gdyby pan, powiedzmy, tutaj nie zażyczył sobie może nawet oglądać mecz z perspektywy piłki nawet. I mogę być na przykład bramkarzem też? Tak, jak najbardziej. dokładnie. Właśnie Widzieć, tutaj tak. chodzi też o to, że niekoniecznie ten, powiedzmy, ta perspektywa, ten punkt widzenia musi być przypięty do jakiegoś obiektu na boisku, tylko tak naprawdę może być dowolnie wybrany punkt pod dowolnym kątem, tak? Ponieważ wykorzystujemy tutaj tak naprawdę to, co pokazujemy widzom, odbudowywujemy w 3D. Tak, czyli to jest już użycie tej takiej nowej technologii VR, czyli rzeczywistości wirtualnej, no wraz też z możliwością połączenia z rzeczywistością rozbudowaną, tak. I no. Czy ja mogę w trakcie meczu dowolnie, wielokrotnie zmieniać sobie punkt widzenia? Tak. Jak najbardziej. Tak. Czy mogę na przykład z ławki trenerskiej obserwować mecz? Tak, pewnie. No dobrze, a jakim cudem to zrobiliście? Albo robicie? No bo, i drugie pytanie po przecinku, czy na świecie coś identycznego już jest? Naturalnie jest tak, że kilka firm idzie też w tą stronę, aczkolwiek bardziej koncentrują się w kierunku wzbogacenia rozgrywki, na przykład w AR-ze, czyli w rzeczywistości rozszerzonej. Tak. Niektóre z firm idą w kierunku używania sztucznej inteligencji, bo o tym tutaj dokładnie mówimy, do zbierania na przykład danych analitycznych z meczy. My zdecydowaliśmy się zająć raczej właśnie tym aspektem rozbudowywania tego sposobu, jakby powiedzieć, odzorowania transmisji. I to ma bardzo dużo sensu także z punktu widzenia ekonomicznego, dlatego że w tym momencie, żeby mieć dobrze na przykład pokryte pole, no wymaga to dosyć dużej ilości kamer, które też, jakby to powiedzieć, pod kątem wynajmu, no nie są tanie, tak? I dalej umyka nam trochę dynamika gry. Tutaj mówimy o sportach niekoniecznie nawet takich jak piłka nożna. Ostatnio na przykład zajęliśmy się zupełnie nową dyscypliną, czyli tegballem. Udało nam się wygenerować jedno demo, które jest teraz dostępne online. No i rozmawiamy też z ligą tegballa w tym momencie na temat tego, A tegball to jest jaki sport, doprecyzujmy, jak on wygląda? To jest piłka nożna. To jest piłka nożna, trochę jakby powiedzieć skrzyżowanie, trochę z ping-pongiem, bo stół jest taki jak do ping-ponga, tylko taki okrągły, taki obły. I to, co fajnego jest w tej grze, że ona cechuje się niesamowitą dynamiką. Ta dynamika, bo trochę to wygląda tak jak, ja uproszczę, pewnie dużo osób jakby się ze mną nie zgodzi albo przestanie mnie lubić w tym momencie, ale trochę to wygląda jak taka gra w kwadraty ze stołem jako polem. I zawodnicy próbują przekopać piłkę między sobą i naprawdę sposób przekopywania tej piłki jest ultra szybki i wymaga użycia kamer o bardzo wysokim klatkarzu, żeby mieć ładne ujęcie, a z drugiej strony między tym są takie ujęcia wolne, więc albo musimy zakupić bardzo dużo sprzętu po to, żeby daną transmisję obsłużyć, albo będziemy korzystać z takich systemów, które nam pozwolą zwirtualizować akurat te akcje, które są takie bardzo, bardzo szybkie. A proszę mi powiedzieć, bo tak się zastanawiam, ci gracze, no bo jak widzimy grę, no to oni, no wiemy, że to jest gra, oni coraz bardziej przypominają realnych piłkarzy, ale są narysowani, upraszczam. Tak. A ci będą rzeczywistymi graczami. To nie jest tak, że oni zostaną narysowani. Nie. To jest, projekt zakłada, że na początku będziemy skanować piłkarzy, czyli będziemy posiadali ich wirtualne reprezentacje, które będą miały wprowadzony taki wirtualny szkielet. I my w naszym systemie zajmujemy się za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, żeby odtworzyć z kamer ruch tych szkieletów w czasie rzeczywistym. Także to w ten sposób system będzie działał. Na ten moment niestety jeszcze nie ma możliwości technicznych, żeby odtwarzać wizualizacje trójwymiarowe, nie robiąc takich półkroków w zakresie, jakby powiedzieć, w zakresie preskaningu. A proszę mi powiedzieć, jak ten system wygląda tak fizycznie? No bo rozumiem, że tych kamer wokół boiska nie ma w tym systemie, tylko one są gdzieś zawieszone na koronie stadionu? Jak to? W tym momencie to Jakie my to są mamy... kamery? Tak, w tym momencie my mamy przygotowane specjalne maszty tak naprawdę, w których te kamery są założone, zamocowane, tak? I są te maszty tak naprawdę odporne, są przygotowane tak, że są odporne tak naprawdę na uderzenia,
wiatr, deszcz, tak na wysokie, niskie temperatury, dzięki czemu wysokość tych masztu jest około tam powiedzmy do 4 metrów, 5 metrów i dzięki temu tak naprawdę nie przeszkadzają widzom, którzy są rzeczywiście powiedzmy na widowni. A te kamery to są takie wielkie kamery, jak my tutaj na przykład stosujemy, czy to są kamery? Mamy partnerstwo z taką firmą kanadyjską Emergent i oni dostarczają kamery przemysłowe. Tutaj mówimy o kamerach 8K posiadających około 120 klatek na sekundę, jeśli chodzi o klatkarz. Więc ile tych kamer musi być wokół takiego stadionu postawionych? Łącznie 48 na 12 masztach. 48 kamer. Tak. A to jeżeli mówimy o boisku piłkarskim oczywiście. Tak. A proszę mi powiedzieć, jakie możliwości daje takie transmitowanie komercyjne już? Jakie możliwości daje takie transmitowanie meczu? Na przykład podczas ostatniej FIFA ekscytowaliśmy się systemami, bardzo fajnymi systemami, które pozwalały generować wirtualne obrazy na bandach. I wtedy można było zrobić tak, że jeżeli dany kraj miał transmisję robioną przez siebie, to mógł niezależnie sprzedawać, jakby powiedzieć, miejsce reklamowe na bandach konkretnym inwestorom, którzy chcieli po prostu, reklamodawcom, którzy chcieli, jak powiedzieć, reklamować swoje produkty. Czyli mówiąc wprost, jeżeli dany mecz międzynarodowy, dajmy na to, Ligi Mistrzów, przypuśćmy, ogląda społeczność na całym świecie, to każdemu, nie wiem, Duńczykowi, Hiszpanowi, Brazylijczykowi, Polakowi, siedzącemu w goglach, możemy wyświetlić zupełnie inną reklamę pod niego spersonalizowaną? Tak. Właśnie tutaj też, że to niekoniecznie musi być tak, że każdemu, powiedzmy, że ta spersonalizowana reklama będzie per kraj, tylko tak naprawdę może być nawet per osobę. Jeśli mamy nazwanego użytkownika w systemie, to jesteśmy w stanie... Czyli my rozmawiamy, my oglądamy razem, ale pan się interesuje na przykład, nie wiem, łódkami, a ja motocyklami, to ja dostanę motocykl, a pan dostanie łódkę na reklamie? Tak, dokładnie. Co więcej, bo możemy pójść dalej, bo my kontrolujemy przekaz w tym momencie, prawda? Więc jeżeli trzeba będzie na przykład na, jak powiedzieć, na księżycu narysować logotyp jakiejś firmy produkującej napoje gazowane, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Czyli widzimy, oglądamy mecz, świeci księżyc i możemy sobie rzucić na ten do góry i jak widzimy, Batmana. Tak, dokładnie, jak w Batmanie, tylko inne logo. Dowolne. Kto przyjdzie i będzie chciał mieć logo na księżycu. Tak? Tutaj też jest rozwiązywany po części problem takiego, powiedzmy, wysokiego nasycenia różnymi reklamami takiego świata, powiedzmy, rzeczywistego, nie? Ponieważ ponieważ tak naprawdę później my jesteśmy w stanie albo usunąć te bandy fizyczne z reklamami, albo dodać nowe, tak? Więc tutaj mamy pełną kontrolę nad tym, powiedzmy, światem rzeczywistym, światem 3D, wirtualnym, który pokazujemy, tak? Czyli teoretycznie może być też tak, że użytkownik na przykład, który zapłaci za dostęp do tego odpowiednią kwotę, nie dostanie żadnej reklamy, a ten, który będzie oglądał za darmo lub za jakąś niewielką, będzie miał i reklamy. Dokładnie. Tak. Poza tym właśnie dzięki temu, że mamy taką pełną kontekstualizację tej reklamy, jesteśmy w stanie produkować reklamy nienachalne, czyli takie, które nie będą, jakby powiedzieć, źle odbierane, a de facto mogą stanowić bardzo duży napęd do tego, żeby jakby pokazać, że jest coś fajnego, może to powiedzmy sobie kupię. A to jest rewolucja w ogóle w świecie reklamy. Tak. I to jest metavers, do którego chyba wszystko zmierza. Tak, dokładnie. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w metavers. My co przynosimy do metaversu, przynosimy ruch. A proszę mi powiedzieć, bo rozmawiamy o sporcie, bo to najłatwiej zwizualizować sobie. Mówimy o meczu piłkarskim, ale inne wydarzenia też można w ten sposób pokazywać? Tak, na przykład koncerty, na przykład możemy pokazać w ten sposób wydarzenia teatralne. Możemy pomyśleć o filmie, tak samo. Dlatego, bo jesteśmy w stanie znowu nagrać i zwirtualizować pewne sceny w obrębie filmu. W tym momencie moglibyśmy w takim wypadku wejść w robienie filmów, gdzie znowu można kontrolować ujęcie. Czyli można by sobie wyobrazić, że w jakichś scenach jesteśmy konkretną postacią? Albo widzimy z punktu widzenia tej postaci? Dokładnie tak. W sumie tutaj jeszcze jednym z plusów tak naprawdę systemu jest to, że dzięki temu, że mamy tam swoje zapatentowane soczewki, które pozwalają na to, że kamera jest w stanie sfokusować się jak na bliski plan, tak i na daleki, to pozwalamy na to, żeby użyć tak naprawdę mniej kamer, dzięki czemu oczywiście mamy mniej danych do przetwarzania, ponieważ to są ogromne ilości danych,
przez które tak naprawdę musieliśmy zrezygnować z kabli miedzianych i pójść w światłowody, dokładnie. A skąd w ogóle ten pomysł? No bo to jest coś, jak rozmawiamy, ja jako laik patrzę na to, rewolucyjnego. Mamy dosyć długą historię współpracy z branżą sportową. To chyba nawet gdzieś 15 roku, 14 roku tam korzenie się tyczą. Robiliśmy systemy do challenge, do siatkówki ze wspólnikami i w pewnym momencie zaczęliśmy myśleć, ale to jest, jakby powiedzieć, bardzo odtwórcze i nie wnosi za wiele. Oczywiście dla sędziów ten system jest zbawieniem, tak, ale czy my możemy coś zrobić ekstra? Dalej i mocniej, tak? Więc przez blisko 2 lata przygotowywaliśmy projekt i szukaliśmy finansowania na niego. Udało się to finansowanie zdobyć dzięki Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. I rozpoczęliśmy właśnie pracę nad projektem. No ale to rozumiem finansowanie na ten etap pierwszy, tak, prawda? Czyli na badania, rozwój. No ale zawsze są 2 etapy. Teraz czas na wdrożenie. I co dalej? No więc teraz poszukujemy inwestorów po to, aby jakby popchnąć temat dalej, tym bardziej, że spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem. W tym momencie rozmawiamy z firmami z Wielkiej Brytanii, ze Szwajcarii, z Polski tak samo, z Węgier, tak? I to nie są tylko, jakby powiedzieć, firmy, które jakby powiedzieć, ligi sportowe, to są też prywatne firmy, które chcą na bazie naszego rozwiązania projektować swoje rozwiązania do tego, żeby na przykład wprowadzić nowe analizy, które są zupełnie niedostępne w tym momencie, na przykład do krykieta. Ale to zapytam jeszcze raz, żeby mieć jasność. Identycznego rozwiązania na świecie, które można by kupić tu i teraz, nie ma w tej chwili. Nie. W zeszłym roku jako Polska, wy, tak, Polacy, jesteśmy w stanie być pierwsi w tego typu rozwiązaniu. Są firmy, które próbują. Na przykład w zeszłym roku chyba Nvidia próbowała zrobić odtworzenie meczu rugby na podstawie kamer wolumetrycznych. Niestety nie do końca im się to udało, zrobili krótki klip, ale no nie osiągnęli tego sukcesu. No oni tam wykorzystywali blisko 150 kamer tych wolumetrycznych. Też tutaj właśnie ten patent, który posiadamy odnośnie tych soczewek dyfrakcyjnych, pozwala dramatycznie zredukować, dlatego że u nas systemem zawiaduje właśnie algorytm sztucznej inteligencji, który analizuje klatka po klatce. I teraz ten algorytm gorzej sobie radzi w momencie, kiedy na przykład obraz jest nieostry, czyli w momencie, kiedy na przykład obiekt jest za daleko lub za blisko. To, co my byliśmy w stanie osiągnąć dzięki tym badaniom, to stworzyliśmy technologię, która pozwala takiej kamerze widzieć ostro o wiele szerszym planie. I dzięki temu mogliśmy zredukować pod kątem właśnie liczenia, zredukować ilość kamer dramatycznie. Na początku mówiliśmy w blisko 80 kamerach, zredukowaliśmy to o połowę. A proszę mi powiedzieć w takim razie, no skoro program nazywa się Szczerze o pieniądzach, to chciałbym wiedzieć, ile pieniędzy potrzeba na rozwój tej technologii, na jej wdrożenie, tak żeby stała się rzeczywistością? Zależy do którego etapu i zależy od, jak powiedzieć, w którą stronę będziemy w tym momencie szli, tak? Całościowo prawdopodobnie mówimy o kwocie blisko 10 milionów euro. Jeżeli mówimy o podziale na konkretne dyscypliny sportowe, gdzie już możemy w tym momencie wchodzić, no i wchodzimy po prostu za własne pieniądze, to te kwoty są trochę niższe. Tylko z potencjalnym inwestorem będziemy rozmawiać odnośnie tego, jakie cele chcemy wspólnie osiągnąć na końcu. A jeszcze takie pytanie puentujące naszą rozmowę. Zastanawiam się, wy widzicie w ogóle, jak patrzycie na ten system, to widzicie jakieś ograniczenia, czy raczej widzicie brak ograniczeń przy tym systemie, że można go stosować w różnych miejscach, nie tylko w piłce nożnej? No, ujmę to w ten sposób. Jeżeli mówimy na przykład o wydarzeniach, które na przykład uniemożliwiają obserwację za pomocą kamer, no to ten system się nie sprawdzi. Dlatego, no tak, pierwszy warunek, trzeba móc postawić kamerę. Tak, jeżeli nie będziemy mogli rozstawić kamer, albo jeżeli będziemy mieli na przykład parędziesiąt osób stłoczonych blisko przy sobie, no to nie będziemy wiedzieli, ta osoba, która będzie w samym centrum, no nie będziemy wiedzieli, jak ona się rusza, jak ona się zachowuje. Ale na szczęście to nie jest problem. My widzimy tak naprawdę całe nowe pola, gdzie można ten system użyć. On jest troszeczkę w tym momencie dla transmisji jest tym samym, czym protokół HTTP
dla sieci web. Po prostu jest takim fundamentem, na którym można budować nowe rozwiązania. Bo tak, mamy, tak jeszcze sobie myślę, sport, jasne. Koncerty, to wcześniej o tym nie pomyślałem, no ale koncerty, czasem nie można pojechać na koncert jakiegoś zespołu do Londynu, ale można będzie wykupić na przykład oglądanie. Tak, dokładnie. Proszę sobie wyobrazić na przykład taki koncert oglądany w AR-ze, nawet za pomocą zwykłego telefonu, na przykład iPhone'a, u siebie na stoliku. I jeszcze sobie tak myślę, to znosi w ogóle możliwości pojemnościowe, no bo na koncert wejdzie ileś osób, Tak. a ten sam koncert na świecie może oglądać mnóstwo. Tak, tak, dokładnie. A jak sądzicie, tak jeszcze puentując jeszcze raz naszą rozmowę, ta technologia ma szansę zostać w Polsce i być przez polską firmę, czy polskiego inwestora, czy fundusz, no, czy kogoś, kto wyłoży na to pieniądze, ma szansę zostać w naszym kraju, czy będziecie musieli pójść za granicę? Powiem dyplomatycznie w ten sposób. W tym momencie kapitał jest w 100% polski. My jesteśmy razem ze wspólnikiem, jesteśmy właścicielami tej spółki. Zależałoby nam na tym, żeby to był polski produkt. Jednak no, co się okaże dalej, no, to czas pokaże. No, jakby taka technologia została w Polsce, to było... Ja bym się bardzo cieszył. Sebastian Konkol spuentował. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Gennady Semenyshin, dziękuję również. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.